ciągu kilkunastu miesięcy zamordowano tutaj blisko 180 000 ludzi. Zanim deportowani dotarli do komór gazowych, mijali schludne domki, zadbane krzewy, a nawet rabatki. Idąc długim korytarzem liczącym 240 metrów, nie zdawali sobie dokładnie sprawy z tego, że w przeciągu kilkunastu minut zostaną brutalnie zamordowani. Ich czujność była uśpiona. Po długiej podróży myśleli tylko o talerzu gorącej zupy, którą po kąpieli obiecał im jeden z SS-manów. Jaką historię skrywa teren dawnego obozu zagłady w Sobiborze? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Jak wyglądała historia nadzorczyń w niemieckich obozach koncentracyjnych? Zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą książką, do której link znajdziecie Państwo pod filmem. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Katarzyna Rusnak. Geneza powstania obozu zagłady w Sobiborze jest ściśle związana z ustaleniami, jakie podjęli czołowi niemieccy politycy w drugiej połowie 1941 roku. To właśnie wtedy, wraz z rozpoczęciem wojny niemiecko-sowieckiej, Niemcy zaczęli zajmować coraz większe tereny Związku Sowieckiego, na których mieszkały setki tysięcy Żydów. Na mocy dyrektyw wydanych przez Reinharda Heydricha, funkcjonariusze Einsatzgruppen przy pomocy innych niemieckich formacji oraz miejscowej ludności zaczęli przeprowadzać masowe mordy na Żydach. Jakkolwiek tego typu aktywność wpisywała się w politykę nazistowskich decydentów, to jej skutki przyniosły sporo komplikacji. Gigantyczną wprost liczbę ciał było bardzo trudno pochować. Ich niedostateczna dezynfekcja groziła zatruciem wód gruntowych oraz epidemią, co stanowiło ogromne zagrożenie dla niemieckich oddziałów. Nie mniej ważne okazywały się również kondycja psychiczna egzekutorów, trudna do zachowania tajemnica popełnianych zbrodni oraz sytuacja na froncie. O ile na początku Niemcy odnosili same sukcesy, o tyle późną jesienią impet Wehrmachtu zatrzymał się. Bezpośrednim tego następstwem była między innymi zmiana dotychczasowych planów, które zakładały wysiedlenie wszystkich europejskich Żydów daleko za Ural. Tym samym Heinrich Himmler wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami podjął decyzję o tym, że ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej zostanie przeprowadzone na terenie Europy, a mówiąc precyzyjnie, na terenie okupowanej Polski. Niemieckie fabryki śmierci uruchomiono w Kulmhofie, na Majdanku i w Auschwitz oraz w sąsiedztwie 3 miejscowości na wschodzie generalnego gubernatorstwa – w Bełżcu, Treblince oraz Sobiborze. Zorganizowanie tych 3 ostatnich obozów Heinrich Himmler polecił jednemu ze swoich najbardziej zaufanych ludzi, SS-Brigadeführerowi, Odilo Globocnikowi. Ten pochodzący z Triestu SS-man pierwsze rozkazy otrzymał już w październiku 1941 roku i niezwłocznie przystąpił do ich realizacji. Pomocą służył mu sztab ludzi, w tym przede wszystkim weterani operacji, za sprawą której mordowano masowo psychicznie chorych, a która do historii przeszła pod nazwą Akcją T4. Nieodłącznym elementem zbrodniczej operacji były eksperymenty związane z wykorzystaniem nowoczesnych form masowego mordowania. W założeniu miały być one szybsze, bardziej skuteczne i mniej angażujące. W dużym stopniu podjęte wtedy działania zakończyły się sukcesem. Doświadczenie zaangażowanych w ten proceder osób okazało się nieocenione dla realizatorów ludobójstwa, którzy na swoją siedzibę obrali Lublin. Kolejne tygodnie upłynęły sztabowi Globocnika na rozmaitych analizach i stworzeniu dokładnych planów, do których realizacji przystąpiono w 1942 roku. Za decyzją o utworzeniu obozu akurat w Sobiborze przemawiało kilka kwestii. Najważniejsze 2 były takie, że przyszły obóz miał się znaleźć w sąsiedztwie stacji kolejowej, co szalenie ułatwiało całą koordynację, całą logistykę, transport Żydów z wielu żydowskich gett znajdujących się na terenie Lubelszczyzny. Drugą kwestią było to, że Sobibór znajdował i znajduje się na terenach mocno zalesionych, co gwarantowało dyskrecję organizatorom ludobójstwa. Niemniej ważną kwestią był również przygraniczny charakter tego miejsca. Skutecznie usypiał on czujność deportowanych, dla których całkiem logicznymi wydawały się zapewnienia konwojentów, że są wiezieni do specjalnych obozów pracy na wschodzie. W październiku i listopadzie tereny Sobiboru aż 3-krotnie były wizytowane przez specjalną grupę SS-manów, którzy dopięli wszelkie szczegóły związane z powstaniem w tym miejscu obozu zagłady. Pierwsze prace rozpoczęto na przełomie 1941 i 1942 roku. W tym czasie doprowadzono do Sobiboru pierwsze transporty z materiałami budowlanymi,
a następnie sprowadzono tam grupę żydowskich robotników, na których nałożono obowiązek przygotowania infrastruktury obozowej. Pod nadzorem SS-manów wybudowano pierwsze budynki, wytyczono granice obozu, wykopano studnie głębinowe oraz wskazano miejsce przyszłej strefy eksterminacyjnej. Kolejny, najważniejszy etap prac rozpoczęto w marcu 1942 roku. W tym czasie nadzór nad organizacją obozu przejął SS-Obersturmführer Richard Thomalla. To właśnie pod jego rozkazami wybudowano komory gazowe oraz doprowadzono do obozu bocznicę kolejową. Realizację prac powierzono polskim i żydowskim robotnikom, których zamordowano po wykonaniu polecenia. SS Sonderkommando Sobibór, bowiem tak oficjalnie nazywało się to miejsce, zajmował obszar o wymiarach 400 na 600 metrów, przez co jego powierzchnia zajmowała 24 hektary. Warto jednak zauważyć, że wykopaliska archeologiczne z początku XXI wieku wykazały, że teren sięgał nawet 31 hektarów. Obóz był otoczony zasiekami 3-metrowego drutu kolczastego, który był dodatkowo zamaskowany gałęziami. Po zewnętrznej stronie obozu Niemcy rozłożyli również miny przeciwpiechotne, co samo w sobie było odpowiedzią na pierwszą ucieczkę z obozu zagłady w Sobiborze. O istnieniu tych min okoliczną ludność informowały specjalne tablice ostrzegawcze. Ponadto wybudowano 4 wieże strażnicze, a sam obóz podzielono na 4 odseparowane od siebie strefy, posiadające własnych kierowników. Pierwszą z nich stanowiła część administracyjna, tzw. Vorlager. Znajdowały się tutaj rampa kolejowa z zachowanym do dzisiaj kozłem oporowym oraz 3 domy przeznaczone dla załogi obozowej. Pełniły one nie tylko funkcje mieszkalne, ale również rozrywkowe. W jednym z nich uruchomiono bowiem kasyno oficerskie. Na północ od budynków zajętych przez załogę niemiecką znajdowały się baraki dla wachmanów. Uzupełnienie tej strefy były również takie budynki jak piekarnia, wartownia, zakład dentystyczny. Sama strefa była czysta, schludna, dobrze zagospodarowana, co robiło dobre wrażenie na deportowanych Żydach. Drugą strefę stanowił tzw. obóz pierwszy, gdzie znajdowały się 3 baraki więźniarskie przeznaczone dla krawców, szewców, stolarzy, złotników, murarzy, piekarzy oraz kobiet. Poza barakami znajdowały się tutaj obiekty gospodarcze oraz kręgielnia przeznaczona dla Niemców. Trzecią część obozu zagłady stanowił tzw. obóz drugi, gdzie znajdowały się głównie magazyny, w których gromadzono mienie pomordowanych więźniów. Skala grabieży w Sobiborze czy w ogóle wszystkich niemieckich obozach zagłady była ogromna, a deportowani Żydzi przywozili ze sobą wszystkie cenne przedmioty. Ponadto zlokalizowano tam elektrownię oraz specjalną szopę, w której gromadzono dokumenty zamordowanych, następnie oczywiście palone. Ważnym elementem tej strefy była również tak zwana strefa przyjęć, budynek przyjęć, w którym deportowani Żydzi najpierw musieli się rozebrać, zanim poprowadzono ich do komór gazowych. Chwilę wcześniej przechodzili oni przez specjalny budynek, w którym musieli zostawić swój bagaż. Jego zawartość sortowano później w sąsiednich barakach. A jak zapamiętał Filip Białowicz, po zostawieniu ciężkich bagaży kolumna mężczyzn i kobiet z dziećmi otrzymała rozkaz marszu aleją, która prowadziła do baraku. Tam kazano zostawić torebki i bagaż podręczny. Kazano im się rozebrać. Gdy byli już gotowi, prowadzono ich wąską ścieżką ogrodzoną drutem kolczastym i okoloną zielenią. U jej wejścia stała budka, w której strażnik odbierał zegarki i kosztowności. Wtedy wielu z nas po raz ostatni widziało tych ludzi. Sama procedura miała niejednokrotnie brutalny charakter. Nie na tym zależało jednak SS-manom, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że agresja i chaos utrudnią doprowadzenie deportowanych do komór gazowych. Tym samym deportowanych na śmierć Żydów starano się ze wszech miar uspokoić, obiecując im kąpiel oraz posiłek. Dla zmęczonych długą podróżą osób ta obietnica ciepłej zupy stawała się podstawową potrzebą. Ostatnią część, do której prowadził specjalny wąż o długości 240 metrów, stanowiła odizolowana i ściśle strzeżona część przeznaczona do eksterminacji Żydów, w której wybudowano komory gazowe oraz wykopano masowe groby. Zanim Żydzi dotarli do tych tragicznych miejsc, które mogą Państwo zobaczyć za moimi plecami, mijali jeszcze szopę z napisem kasa, gdzie siedział SS-man i odbierał od nich ostatnie kosztowności, które ci jeszcze trzymali przy sobie. Ewentualne obawy deportowanych miała również uśpić sama droga, którą pokonywali, a która była wyłożona różnego rodzaju ozdobnymi kwiatkami, które rzecz jasna miały uśpić czujność Żydów, którzy są w rzeczywistości, którzy byli w rzeczywistości prowadzeni na zagładę.
Uwagę na to zwrócił w swojej powojennej relacji przywieziony z Krasnego Stawu Ber Freiberg. Klomby z kwiatami, jak i aleja słoneczników prowadząca do pryszniców miały nadać obozowi wygląd jakiejś wzorcowo prowadzonej farmy. W ten sposób udało się zamaskować charakter obozu nie tylko przed nieszczęśliwymi ofiarami, ale nawet i przed Niemcami, którzy przywozili transporty. Charakter tej relacji potwierdza zeznanie innego człowieka, SS-mana bezpośrednio zaangażowanego w proces zagłady, czyli Ericha Bauera, który w 1965 roku opisywał mordowanie w następujący sposób. Może wydawać się dziwne, że Żydzi szli na śmierć niczego nie podejrzewając. W zasadzie nie stawiali oporu. Podejrzliwi stawali się dopiero w komorach gazowych, lecz wówczas nie było już odwrotu. Pomieszczenia były całkowicie zapchane ludźmi. Zaczynało brakować tlenu. Tuż przy szczelnym zamknięciu drzwi rozpoczynała się procedura zagazowywania. Po 20-30 minutach następowała cisza. Na początku w SS Sonderkommando Sobibór znajdowały się 3 komory gazowe, do których prowadziła weranda. Ich wnętrza były ucharakteryzowane na łaźnie z tą jednak makabryczną różnicą, że dasze prysznicowe nie były podłączone do wody, lecz do spalin uzyskiwanych za sprawą silnika, który znajdował się w sąsiedniej szopie. Budynek ten generował jednak sporo problemów, takich jak zbyt wąskie drzwi, w związku z czym podjęto decyzję o jego wyburzeniu. Na jego miejscu postawiono nowy obiekt, którego budowę nadzorowali Erwin Lambert oraz Lorenz Hackenholt, choć uczestniczyli oni w najbardziej makabrycznych zbrodniach III Rzeszy. Nigdy nie ponieśli odpowiedzialności za popełnione czyny. Wybudowany pod ich nadzorem budynek posiadał aż 8 komór gazowych, którym towarzyszyły 4 ogromne mogiły. Objętość tych ostatnich szacuje się na około 15 000 m2, w których można było pomieścić 120 000 zwłok. Pod koniec lipca 1943 roku planowano wybudować kolejną strefę, która miała służyć do magazynowania zdobycznej sowieckiej broni. Jednakże po buncie więźniów w październiku 1943 roku i podjęciem decyzji o likwidacji tego miejsca zaniechano tych prac, a strefy nigdy nie ukończono. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem obozu sprawowała specjalnie wyselekcjonowana załoga, którą stanowiło początkowo 23 niemieckich funkcjonariuszy. Na ich czele stanął komendant Franz Stangl, którego w sierpniu 1942 roku zastąpił Franz Reichleitner. Ponadto do służby w Sobiborze wyznaczono 120 wartowników przeważnie ukraińskiego pochodzenia oraz 2 psy. Każdy z nich miał jasno wyznaczone obowiązki i jak wspominał Erich Bauer, podczas rozładunku transportów każdy członek stałego personelu niemieckiej załogi był w jakimś momencie zatrudniony. Rozładunek transportów był prowadzony przez robotników żydowskich, którzy z Żydami obchodzili się bardzo brutalnie. Żydzi byli siłą wyciągani i wyrzucani z wagonów, w związku z czym niektórzy doznali złamań kości. Ukraińscy chiwisi stali na straży z karabinami. Nadzór był prowadzony przez członków stałego personelu. Wszyscy pracowali przy tym na zmianę. Nieprawidłowe jest twierdzenie, że niektórzy nadzorcy obozu tylko kopali doły lub kładli drut kolczasty w obozie. Zawsze po przybyciu transportu wszelkie prace w obozie były wstrzymywane, zaś w pierwszej kolejności przeprowadzano procesy eksterminacji. Dzięki takiej organizacji, wykorzystaniu żydowskich więźniów i wyznaczeniu konkretnych obowiązków każdemu członkowi obozowej załogi w Sonderkommando Sobibór można było przeprowadzić prawdziwe ludobójstwo. Eksperymentalne mordowanie na terenie Sobiboru przeprowadzono wczesną wiosną 1942 roku. Ofiarą Niemców padli w tym czasie Żydzi z Włodawy i okolic. Niewykluczone jednak, że w gronie pierwszych zamordowanych znaleźli się również mieszkańcy Kazimierza Dolnego oraz Rejowca. Szacuje się, że zamordowano wtedy ponad 200 osób. Regularne deportacje do Sobiboru rozpoczęto 5 maja 1942 roku. W tym okresie deportacjami objęto powiat puławski, z którego wysiedlono około 17 000 Żydów. 12 maja wysiedlono 18 000 osób z powiatu krasnostawskiego. Tydzień później wysiedlono ludzi powiatu chełmskiego. W czerwcu objęto nimi powiat chrubieszowski, skąd wywieziono 14 000 Żydów oraz getto w Białej Podlaskiej, gdzie mieszkało 5 000 osób. Warto zauważyć, że w skład ofiar tego miejsca wchodzili nie tylko Żydzi polscy, których było najwięcej, ale również Żydzi słowaccy czy austriaccy, którzy najpierw byli przewożeni do gett przejściowych, tam przechodzili przez selekcję. Jeśli byli zdolni do pracy, to trafiali najczęściej na Majdanek, a jeśli nie byli do tej pracy zdolni, przyjeżdżali tutaj, a następnie byli mordowani. Szacuje się, że w maju i czerwcu skierowano na Lubelszczyznę 50 transportów z Rzeszy
Czech oraz Słowacji. Aż 9 z nich, liczących około 8 tysięcy więźniów, skierowano do Sobiboru. W połowie czerwca transporty wstrzymano, kierując je najczęściej do Treblinki. Ów stan był spowodowany z jednej strony awarią linii kolejowej na trasie Włodawa-Sobibór, a z drugiej strony kolejną ofensywą Wehrmachtu i zaangażowaniem transportów na potrzeby wojska. Tak czy inaczej, do tego momentu na terenie Sonderkommando Sobibór zamordowano około 64 tysięcy osób. Wraz ze wstrzymaniem transportów do Sobiboru, choć nie można wykluczyć, że mimo wszystko mordowano tutaj mniejsze grupy Żydów, w obozie przeprowadzono kilka zmian. Franz Stang został przeniesiony do Treblinki, a jego miejsce zajął Franz Reichleitner, kolejny doświadczony uczestnik akcji T4. Dołączyli do niego kolejni mordercy, głównie pracownicy ośrodka Sonnenstein, w którym uśmiercano chorych psychicznie. Ponadto do załogi obozowej dołączyli Johann Niemann z Bełżca i Siegfried Greczu z Treblinki, co tylko potwierdza mocne więzi łączące te trzy obozy. W tym również okresie rozbudowano i zmodernizowano komory gazowe, w których jednocześnie można było zabić do 1000 osób. Co więcej, drzwi prowadzące do tych komór wyposażono w specjalne wizjery, dzięki którym można było obserwować cały proces mordowania. Ponadto w obozie wybudowano kilka nowych baraków oraz jeszcze bardziej ucharakteryzowano prowadzące do komór gazowych alejki, wzdłuż których pojawiły się trawniki, klomby i rabatki. Pierwsi deportowani zobaczyli je jesienią 1942 roku. To właśnie wtedy do Sobiboru dotarły pierwsze transporty z gett tranzytowych w Izbicy i Rejowcu. Ponadto deportacjami objęto tereny powiatu chrubieszowskiego, chełmskiego oraz lubelskiego. Wraz z Żydami do obozu w Sobiborze trafiła również pewna grupa Romów. Trwało to przez kilka tygodni i w grudniu 1942 roku deportacje ustały, co ponownie było związane z ofensywą Wehrmachtu i koniecznością zaangażowania kolei w wysiłek zbrojeniowy III Rzeszy. Nie wszyscy deportowani do obozu zagłady w Sobiborze byli od razu mordowani. SS-mani, wzorem innych obozów, postanowili również tutaj zorganizować specjalne komanda robocze odpowiedzialne za funkcjonowanie obozu i podstawowe prace związane z deportowanymi więźniami. W skład ich obowiązków wchodziło przede wszystkim rozładowywanie pociągów, następnie sortowanie mienia i przekazywanie co cenniejszych przedmiotów SS-manom. Liczba tych więźniów wynosiła od 600 do 650 osób i zamieszkiwali oni drugą strefę obozu. Pośród mieszkających w obozie Żydów znajdowała się również specjalna grupa więźniów, tak zwane Sonderkommando, którzy byli odpowiedzialni za odprowadzanie ofiar na śmierć, wyciąganie ich z komór gazowych, a następnie palenie ciał. Charakter otrzymanych obowiązków był wyjątkowo trudny do zniesienia. Wielu Żydów pracujących w Sonderkommando popadało w obłęd. Średni czas pracy w tym komandzie wynosił 6 tygodni. Niemcy, aby odizolować tych więźniów, zachować tajemnicę ich pracy, umieścili ich na terenie strefy śmierci, a ich barak znajdował się dokładnie w tym miejscu. Masowe deportacje do Sobiboru wznowiono z początkiem 1943 roku. Poza Żydami z generalnego gubernatorstwa trafiali tu już przede wszystkim Żydzi z zagranicy. 2 marca do Sobiboru przybył pierwszy transport z Holandii. Teoretycznie powinni oni trafić do Birkenau, jednakże znajdujące się tam krematoria były w trakcie przebudowy, co uniemożliwiało przyjęcie tak dużej liczby deportowanych. Ostatecznie do Sobiboru trafiło aż 19 transportów, spośród których każdy liczył ponad 1000 osób. Zarówno SS-mani, jak i członkowie Sonderkommando zauważyli, że mordowanie Żydów z Holandii było dużo prostsze aniżeli tych, którzy pochodzili z Polski. Wynikało to oczywiście z tego faktu, że ci pierwsi nie znieśli całego arsenału upokorzeń, którego doświadczyli polscy Żydzi, a tym samym nie zdawali sobie sprawy z prawdziwie zbrodniczego charakteru rządów Rzeszy Niemieckiej. Najczęściej dawali się nabrać na zapewnienia SS-manów i spokojnie prowadzili się do komór gazowych. Ostatni transport dotarł do obozu 20 lipca, a ogólną liczbę holenderskich Żydów, którzy zostali tutaj zgładzeni, szacuje się na 34 313 deportowanych. Ponadto w marcu 1943 roku do Sobiboru trafiły 4 transporty Żydów z Francji, które liczyły około 4000 deportowanych. Ponadto w sierpniu tego roku do obozu zagłady trafił również transport z likwidowanego getta w Białymstoku. 21 września deportowano do Sobiboru ponad 800 osób z getta w Lidze oraz skierowano 3 transporty z getta w Mińsku, których liczebność sięgała od 3 do 5000 osób. Ostatni transport skierowano z getta wileńskiego. Znajdowało się w nim do 5000 osób, głównie żydowskich kobiet oraz dzieci.
Jednym z najbardziej znanych aktów w historii obozu zagłady w Sobiborze jest bez wątpienia zryw, który miał tutaj miejsce 14 października 1943 roku. To właśnie tego dnia o godzinie 15:30 więźniowie zwabili Niemców w ustronne miejsca, by następnie ich zamordować. Wśród zabitych znalazł się zastępca komendanta Johann Niemann oraz dowódca wartowników Siegfried Greczus. Ponadto śmierć poniosło kilkunastu innych członków załogi. Samo powstanie nie zakończyło się jednak pełnym sukcesem. Wraz z podjęciem decyzji o sforsowaniu bramy, wachmani zaczęli strzelać do tłumu. Mimo to aż 300 więźniów opuściło granice obozu w Sobiborze. Ponad 100 wyłapano w ciągu kilku dni. Kolejne doby przyniosły schwytanie kilkudziesięciu innych zbiegów z obozu zagłady w Sobiborze. Część przyłączyła się do sowieckiej partyzantki. Jeszcze inni znaleźli schronienie u Polaków na terenie generalnego gubernatorstwa. Bezpośrednim następstwem zrywu więźniów była decyzja o wymordowaniu pozostałych w obozie Żydów i jego likwidacja połączona z zatarciem śladów popełnionych zbrodni. Komory gazowe wysadzono, a budynki rozebrano. Na terenie dawnego obozu zasadzono las i zorganizowano gospodarstwo, na terenie którego zamieszkał jeden z dotychczasowych wachmanów. W ciągu kilkunastomiesięcznej historii na terenie Sonderkommando Sobibor zamordowano do 180 000 osób, wśród których największą grupę ofiar stanowili polscy Żydzi. Ponadto zginęli tutaj obywatele Holandii, Słowacji, Rzeszy, Austrii, Francji oraz protektoratu Czech i Moraw. Przez wiele dekad po wojnie miejsce po dawnym obozie zagłady w Sobiborze pozostawało zapomniane, a pierwsze muzeum w tym miejscu powstało dopiero w 1993 roku. Zauważalny rozwój nastąpił wraz z uczynieniem zeń filii Państwowego Muzeum na Majdanku, co zaowocowało budową nowego budynku muzealnego, w którym otwarto nowoczesną wystawę poświęconą historii obozu zagłady. Dzięki uprzejmości władz muzeum mogliśmy dla Państwa zrealizować niniejszy materiał. Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia tego niełatwego miejsca, a póki co bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Krzysztofa Szczygła, Katarzynę Rusnak, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Huberta Kędziorka, Tomasza Sadurskiego, Ewę Ogrodnik, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Pawła Smolińskiego, Julie Clark, Urszulę Babiuch, Pawła Łabno, Łukasza Papieża, Michaela Fendricha, Damiana Piętę i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.